Cześć, jesteśmy dzisiaj z Dawidem Sposobem w Słomczynie na treningu DMP. Dawid, powiedz, jak się dzisiaj czujesz? Jak się jeździ? Jak klimat? Przede wszystkim siemanko dla wszystkich. No co, testy dzisiaj auta, którym będę jeździł w Drift Masters. Jak na razie auto podaje bez żadnych zarzuceń, wszystko jest dobrze. Jestem w formie, myślę, że wiesz, że nie zardzewiałem po całej zimie, jednak no wiesz, jeszcze nie jeździłem dzisiaj w parach, co myślę, że będzie takim najbardziej kluczowym momentem, gdzie będę dojeżdżał do tych zawodników. No i zobaczymy, co będzie dalej. A myślisz, że dzisiaj będzie taka szansa, żeby w parach pojeździć? Myślę, że na pewno. Wiesz co, w zależności od tego, ile zostanie jeszcze mi opon na dzisiaj, aczkolwiek myślę, że jeszcze przetestuję parę przejazdów, zobaczymy po logach, czy auto jest na pewno zgodnie ze wszystkim, z pracą silnika. Zobaczymy tak samo auto mechanicznie, zawieszeniowo. No i potem myślę, że zasiądziemy tam, żeby pyknąć z kimś jakąś parę, nie? Powiedz mi, wy się tak, bo byłem dzisiaj na tej odprawie i powiedziano mi, słuchajcie, ale dogadujcie się wcześniej. Dogadujecie się na te pary, czy po prostu lecicie sobie tak każdy z każdym? Wiesz co, ogólnie to jest tak, że jak podjeżdżamy na start, mamy linię lead i linię chase. Jeśli dogadasz się między sobą z zawodnikiem, wiesz, pokażesz palcem jedną, okej, no to jedziemy, nie? No to albo ty się ustawiasz na lead, albo na chase. Zazwyczaj jest tak, że jeśli nawet z kimś się dogadasz, czy nawet to przed wjazdem na tor, czy nawet w momencie już jak jesteśmy na torze, to zazwyczaj jest tak, że ja pojadę jeden przejazd lead, a potem pojedzie mój rywal tak jakby, nie? Czyli wiesz, żeby on sobie pochase'ował i żebym ja sobie pochase'ował, nie? A powiedz mi, ile opon tak zużywasz na takim jednym przejeździe? Powiedziałem, że co chwilę zjeżdżacie, to jest jedna? Tak, wiesz co, zakładamy nowe opony zazwyczaj, są to opony marki Valino. Na takich oponach zrobię 3 przejazdy po torze w Słomczynie, więc no liczyć tak na taki wyjazd treningowy między 20 a 30 opon. 20-30 opon. 3 przejazdy na jednej parze. Tak, na jednych oponach, no. Zakładasz 2 oponki na oś, robisz 3 przejazdy i dziękuję, do widzenia. A liczyliście kiedyś, ile paliwa stracicie na takim przejeździe? Wiesz co, właśnie... Na dniówce. Przelicznik jest ogólnie duży, bo w sumie w zależności jak traktujesz to auto. Wiesz, jak będziesz jechał cały czas na wklepanym, na odcinie, no to tego paliwa się będzie więcej zużywało, no nie? Jeśli będziesz jechał po prostu tak sobie for fun, odpuszczał tego gazu, bardziej się ślizgał i tak dalej, no to auto mniej spali. Teoretycznie palimy na jednym dniu takim treningowym między 150 a 200 litrów paliwa. To tak mniej więcej, nie? A tu macie jakąś mieszankę specjalną? Tak, jeździmy na paliwie marki Warter. Jest to mieszanka 85% etanolu i 15% zwykłego paliwa.
Przychodzą nam takie, no całe paliwo przychodzi nam w beczkach po 50 chyba 5 litrów, czy 53, coś takiego. I to jest paliwo już rozmieszane, no, które gotowe lejemy do zbiornika i na tym paliwie jeździmy. Dobra, powiedz mi, to jest ostatni wasz trening przed Tak, Masters, jest w sumie to taki, w ogóle autem do Drift Masters jest to pierwszy trening, bo auto wyjechało świeżo po hamowni w tamtym tygodniu. Jest to pierwszy trening i jest to w sumie jedyny trening przed Drift Masters, gdzie no tutaj ustawiamy całe auto, wiesz, robimy wszystkie mankamenty w tym aucie. Jeśli jest ok, zjeżdża auto tylko do nas na serwis, jakieś przeglądanie tego auta, czy wszystko jest ok, wiesz, zobaczenie, czy nie ma żadnych wycieków, czy wszystko jest ok z zawieszeniem. No i potem pakujemy to auto na lawetę i jedziemy do Hiszpanii. Zapomniałem jeszcze, auto jest jeszcze niedokończone, na aucie nie jest dokończone oklejenie, jest tylko oklejone w jeden kolor, nie ma jeszcze grafik, nie ma podstawowego logo, czyli CNC71, gdzie już na Hiszpanii na pewno to będzie się pojawi. No, my na Hiszpanii na pewno chcielibyśmy pomóc jak najbardziej. A powiedz mi, jak jedziecie do Hiszpanii, to jedziecie tydzień wcześniej, 2 dni wcześniej, 3 dni wcześniej? Jak to jest czasowo? Wiesz co, tak sobie w sumie rozplanowaliśmy to wszystko, że wyjeżdżamy busem z lawetą i wyjeżdżamy dokładnie chyba 4 dni wcześniej. Mamy do pokonania 3000 km, więc wiesz, no też jakieś tam ograniczenia za granicą, busem też nie pogonimy nie wiadomo jak szybko, więc no wiadomo, jedzie nas 2 kierowców, jednym kierowcą jestem ja, busa, a drugim jest mój tato, więc też cały czas będziemy się zmieniać w tej trasie, wiesz. Czyli bierzecie jeden samochód? Tak, bierzemy jedno auto, no i busa z lawetą, tak, no wrzucamy, mamy taką fajną lawetę zakrytą teraz, więc no auto wjeżdża do środka, można powiedzieć, nie będzie widać tego z zewnątrz, także czy wiesz, są gorsze warunki, pada deszcz i tak dalej, to auto jest cały czas zabezpieczone. A myśląc o Hiszpanii, masz jakiegoś swojego takiego ulubionego drivera, jeżeli chodzi o konkurencję, którego trochę podpatrujesz, którego może się boisz? Jak się widzisz w ogóle w tej Hiszpanii? Ja powiem Ci tak, bać się to trzeba wszystkich, bo każdego stać na pojechanie na 200%. Ja też mogę pojechać na 200%, ale czasami nie wiesz, co może się wydarzyć w tym przejeździe, więc nawet najsłabszego zawodnika, choć nie mówię, że tam tacy są, bo to jest bardzo mocna stawka, ale trzeba się zawsze obawiać. Co do takiego wymarzonego, można powiedzieć, kierowcy, nie mam. Ja staram się skupiać zawsze na sobie, staram się trenować, staram się przede wszystkim, żeby to było jak na najwyższym poziomie z mojej strony, nie? Także no, raczej nie mam takiego... Najwyższy poziom ja widzę, bo widziałem Cię jak jeździsz, powiem Ci, że jest naprawdę dobrze, więc życzę Ci wszystkiego najlepszego i widzimy się w Dziękuję. Hiszpanii. Dziękuję, do zobaczenia, z Wami też. We are here to practice, get to know the car, set it up in this amazing track and just have fun basically. And how it was, because you already have a training, and how it was? You feel the car, you are comfortable with it? Yeah, this practice session I really got the hang of the car because we made a few different setup changes from last year and from the last practice session to now. It feels really good, really controllable, and I like it. And how you like the track? It's good for you? Yeah, the track is really nice. I like the high angle entries and the like big flicks you have here, so it's really nice. Yesterday I understand you was in Israel, yeah, and you have 30 degrees there. Yeah. And here is 10 or something Yeah, it's like huge difference. of the temperature. Yeah, you go off the plane, it's like immediately cold. How many tires you wasted today? Today we used 10 tires. Okay. We didn't drive too much because we want to make the tire life conservative and to make them last longer. And how many tires you use for one loop? For competition? For one loop. For one loop, one tire lasts about 4 laps. So you are better prepared for a Drift Masters and you feel that you will win this. For sure. We will win. Okay, sure. What engine do you prefer in your drift car? I prefer 2JZ mostly because that's what I have the most experience on, and I really like the powertrain and how the power delivers.
What changes are you planning to do in 2024? So basically we did already all the changes we planned to do, which is we did a new chassis and new suspension setup, and car feels amazing. Do you have any rituals before the competition? Yeah, for sure. I usually drive a lot on the sim, on the track before I come in real life, and try to set up the car in the simulator and then translate it into real life while on the track. You told me that you are learning how to drift on simulator. Yes. What kind of simulator? How you manage this? So I drive on Assetto Corsa, and I have a pretty basic simulator, like direct drive steering wheel, some pedals. And how many hours daily you do it? About 2 hours. I hours have like 3,500 hours on that game. How many? 3,500. 3,500. In this year? No, totally. Total, okay. Yeah. Okay, so good. So Assetto Corsa is your first training, let's say, device. Yeah, and mostly like this is the device I use mostly to practice even today. So how often you do real drift? Depends on what time of the year. I had practiced last month, and before that I didn't drive for half a year. Okay. So it really depends, but like 1 a month, I guess. Okay. How are our pads in your car? You like Hydro? We send you. Yeah, I have your hydro handbrake in my BRZ. I enjoy it very much. The leverage and everything is so much better than everything else I tried. And I'm super excited to get your Pro Kit, which is coming out soon, to try it out. Yeah, it's coming soon. Yesterday we have some tests on the track in Krzywa. So we are planning to launch all those products next month. So for sure we will send you the first, let's say, bunch of our lock kit and rear and front. So you can try them and see how it goes. Yeah, I'm super excited for that. Good. Thank you very much Thank you. for being here, and see you guys. See ya.